I teraz przełączę się na akumulator kempingowy. Lodówka pracuje w tej chwili. Spróbuję wyłączyć prąd za pomocą aplikacji. Jak już się wszystko świeci, to już jest ładnie. Już można coś tutaj po prostu sobie działać. Teraz pytanie, czy mi walnęło bezpiecznik, czy co? Bo przestała działać lodówka. Proszę bardzo, woda. No i słuchajcie, i tym właśnie będę rozpalał dzisiaj ogień. Można się myć elegancko. Łóżeczko jest to co najważniejsze. Żeby sobie pociąć drewno, kupiłem sobie takie piłki. Widzicie to? Żeby mi to nie wybuchło. Coś mnie obserwuje z krzaków. Mam jakąś ręczną latarkę? Nie mam, ale to nic, idę. Żeby sobie pociąć drewno, kupiłem sobie takie piłki. To kiedyś kupiłem w Biedronce. Nie wiem ile ona kosztowała, jakieś parę złotych. Chyba się jakoś ją wyjmuje. O, proszę bardzo, tak się wyjmuje. Tak się wkłada. Jakieś takie cieniutkie to jest, nie wiem czy ja tym cokolwiek utnę, będziemy testować. Może jakieś mniejsze gałązki, nie wiem. Nie sprawia wrażenia solidnego. Kosztowało jakieś grosze. To kupiłem za 20 zł dzisiaj w Leroy Merlin. Fajna jest, bo się składa. O. Miała dobre opinie. 20 zł nie jest pieniądz. Grubsza niż ta na pewno. Ale jakaś taka też sprawa, takie wrażenie małej, solidnej. No zobaczymy jak to zadziała. Najbardziej mi się oczywiście podoba ta. Nie jest to co prawda Fiskars za 150 zł. Ale musicie mi uwierzyć, że ta piłka kosztowała 25 zł. A ta 20. I powiem szczerze, że się tak rusza, ale tutaj ma mniejszy luz. Sprawia wrażenie, no ta się rusza ewidentnie. Sprawia wrażenie dużo bardziej solidnej. No mówiąc szczerze, to ta mi się dużo bardziej podoba. Zobaczymy, zaraz będziemy testować, wezmę sobie jakąś gałązkę, coś będziemy sobie tutaj ciąć tym. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Która z nich się okaże najlepsza. Jakby wydaje mi się, że ta mi się najbardziej podoba. 25 zł, no to nie jest pieniądz, to jest fajna sprawa. No i kupiłem sobie jeszcze rękawiczki, żeby sobie po prostu nie ubrudził rąk. Także zaraz znajdziemy jakieś drzewko testowe i będziemy to testować. Zobaczymy jak one sobie z tym poradzą. Wydaje mi się, że na kempingu powinny być takie rzeczy, jeżeli ktoś po prostu robi ognisko. Ostatnio nie mieliśmy, nie było czym tego uciąć, teraz jest, więc spoko. Mam już jakieś takie drzewka testowe. Także zobaczymy jak one sobie z tym poradzą. Biorę sobie od razu te 3 piłki i powiem szczerze, że zaczniemy od tej, która wydaje mi się najsłabsza. Spróbuję sobie to przeciąć. Może sobie tutaj tak nawet troszeczkę pomogę. No i zobaczymy co to da. Jedziemy tą z Biedronki, najtańszą. Zaraz się nią chyba potnę. Powiem szczerze, nie wiem do czego ona jest, na pewno nie do takich rzeczy. Męczę się tym i to nic nie dało. Już sobie zrezygnowałem od razu. 20 zł piłeczka z Leroy Merlin. Zobaczymy co na tej poradzi. To, że nie jestem w tym dobry, to jest inna kwestia, nie? Elegancko poszło, także widzicie nawet piłeczka za 20 zł z Leroy daje radę. Ta z Biedronki jest do niczego. Zobaczymy jak działa teraz to cudo z Obisa 25Z. No wydaje mi się, że poradziło sobie znacznie szybciej niż ta. No przy okazji do jakichś takich większych gałęzi, takich jakichś tam wyższych, coś takiego to na pewno się sprawdzi. Także fajnie. Zobaczymy teraz jak mi się uda przeciąć to większe. Czy w ogóle mi się to uda zrobić, no bo jest niestety dosyć spore. No ale próbujemy, tak? Spróbujmy sobie najpierw tą Leroy, co to w ogóle da. Powiem wam, że jestem pełen podziwu, bo robi robotę, jakoś tam kroi. A to jest dosyć grube. No i idzie to jakoś. Trochę za krótkie ostrze. Powiem szczerze, nie sądziłem, że to w ogóle przetnę, bo no grube trochę, ale poszło sprawnie, także słuchajcie, jest świetna sprawa. No dobra,
Zobaczymy, jak sobie poradzi Obi za 25 zł. No idzie tak samo jak tą z Leroy, aczkolwiek chyba już straciłem siły. A może ona jest trochę bardziej terpa, nie wiem, bo nie wiem szczerze, jakoś gorzej mi się nie ukroi. Trochę jest mniej poręczna, ale dała radę. Dobra, wróćmy sobie teraz do tej. Ale charuwa, powiem wam, masakra. Lewą. No idzie to jakoś. W sumie obie piłki są niezłe. Tylko że po prostu ja nie mam wprawy i trochę mnie ręka już boli. Ale jak widzicie, takie duże nawet drzewa można przecinać z tymi piłkami. Oczywiście mi tutaj bardziej chodzi o te mniejsze, bo takim raczej nie będę palił. Czy dzisiaj będę? Ale bardziej chodzi mi właśnie o takie małe. Cyk. Cyk. Szczerze mówiąc, to ta mniejsza jest lepsza w trzymaniu. Jak się ma takie mniejsze gałązki, ta jest po prostu troszeczkę za duża. Może trochę za bardzo to lata. W sumie w tej też. Może trochę bardziej stabilna jest, bo ma krótsze ostrze. Bo oba ostrza są... No nie, ta jednak, patrzcie. Dlatego to trochę się buja. Ta taka niezła ma krótsze ostrze. Powiedziałbym, że ta nawet ma grubsze ostrze. Także w sumie każda ma swoje plusy i minusy. No zobaczymy, jeszcze się nimi pobawię. Ale się zmachałem, nie? No i jakby widać, jaka forma, nawet sobie drzewa nie potrafię przeciąć, nieważne. No ale to z biedry się do niczego nie nadaje. O, można sobie krzywdę zrobić. Nie wiadomo, do czego to jest. O, patrzcie. Nie wiem, do czego to jest. To jest beznadziejna ta piłka. Dobrze kupiłem te. No dobra. Idę szukać drzewa, trzeba trochę w tym ognisku poogarniać tematy. Bo już się ciemno robi. Zimno. Głównie ciemno. Na razie moje ognisko wygląda tak. Wygląda tak, że no niestety go nie ma. Ale spoko. Zaraz ogarniemy. Zaraz będzie. Coś mnie obserwuje z krzaków. Nie wiem, czy będziecie to widzieć. Bo tam się daleko świecą oczka. Także nie wiem, co to jest. Ki diabeł. Ale oczy się tam świecą z krzaków. Nie wiem, czy to lis, czy to co to jest. Ale jak dzisiaj nie dostanę zawału, to będzie dobrze. Oj, będzie dobrze. Coś tam jest. Wiecie co? Pójdę zobaczę, co to jest. Bardzo mnie to ciekawi. Mam jakąś ręczną latarkę? Nie mam, ale to nic, idę. Czym jest tej wieży? Nieźle. No powiem wam, że mało nie dostałem zawału, ale to kotek jest. No ale jak tak się świeci z krzaków, to nie wiadomo, co to jest, także no robi się wesoło, nie? Im ciemniej, tym lepiej. No ale dobrze, może przejdźmy do rozpalania. To się zrobi trochę raźniej. Zaraz wezmę ten magiczny rozpalacz i trochę tu rozpalimy ogień. Może jak rozpalę ogień, kotek przejdzie na kiełbasę, bo w sumie trochę tego mam, tematu. Więc zobaczymy. No, jest godzina, powiem wam, w tej chwili za 10 już 21. Także trochę ciemno i zimno. No i duża tu wilgoć jest, straszna para leci. Na szczęście pozbierałem chrust, który oczywiście w tym kraju można już zbierać. Jest ok. No i trzeba będzie go tutaj wykorzystać, ten nasz chrust.
żeby to ognisko jakieś tutaj rozpalić. To wie, co nas czeka, słuchajcie. Umiejętność rozpalania ogniska jest dosyć istotna. Umiejętność mieszkania w lesie też może być dosyć istotna. Who knows? Who knows? No i umiejętność niedostania zawału, jak Wam się coś świeci w krzakach. To się może przydać. Nie będę tu się dzisiaj nad tym specjalnie rozczulał i tu tego jakoś ślicznie, pięknie układał i w ogóle, bo mówiąc szczerze, niespecjalnie mi się chce to robić. Także po prostu rozpalę to ognisko raz, dwa, a przy pomocy tego magicznego urządzenia, które bardzo cieszę się, że zakupiłem, mam nadzieję, że pójdzie to faktycznie raz, dwa. No ale zobaczmy, tak? No, jest. Coś tam narzuciłem. Dobra, palimy dziada. Nie ma to i palić. Wziąłem sobie nową butlę, bo stara to trochę jakieś tam problemy były z ciśnieniem, czy co tam. Także zobaczymy, co się uda tym zrobić. No jest. Żeby mi to nie wybuchło. Chyba należy to trzymać w tej pozycji. Coś mi się tak wydaje, żeby to się gazem nie zalało, bo wtedy może jebnąć. Tak myślę, nie wiem. Tam od spodu by się przydało to lepiej podpalić. Trochę mokre to drzewo, więc jest problem z tym rozpalaniem, ale może też się uda. Gazu mam dużo butli, więc jakoś tam rozpalimy. No i zobaczcie, słabo to wygląda. Asem w rozpalaniu nie jestem. Kot dalej siedzi, obserwuje, co ja robię. Pewnie się śmieje i zastanawia się, co on odpierdziela. Drzewa se nie naciął, on coś kombinuje z ogniskiem, nie? Dobra. W takim razie trzeba trochę tego drzewa naciąć. Mokre to drzewo, kurde, powiem Wam. Używam tej małej, bo powiem Wam, że jest dużo bardziej poręczna niż ta duża. Do takich małych gałązek to naprawdę to robi robotę, jest to znacznie lepsze. No duża jest spoko pewnie do większych gałęzi, a do takich małych po prostu zwyczajnie poręczniejsza jest ta mniejsza. No i zobaczcie, próbowałem rozpalić, nie idzie mi to, jak widzicie. Dam więcej drewna i może spróbuję jeszcze raz. Ale się miało co palić, bo na razie, no to jak widzicie, no nie za bardzo ma się co palić. Najgorzej, że drzewo mam jeszcze trochę mokre i tak sobie to jest. Spróbuję może te gałęzie troszeczkę jeszcze pociąć. I wykorzystam tym razem tą większą piłkę. No wiecie, w ramach testów, nie? Piłowanie na kolanie. Ja wiem, że to można połamać, ale mówiąc szczerze, to po prostu chcę trochę potestować. O, to chyba bardziej suche. No tu jest szansa, że się będzie coś z tego palić. Taka szansa. To się może palić. Nie no, nawet nieźle idzie tą większą.
Wezmę tą mniejszą dla porównania. Jeszcze. Ona chyba będzie lepsza do takich mniejszych, bo jest stabilniejsza. No przez to, że jest mniejsza zwyczajnie. Stabilniejsza jest na pewno. No powiem Wam dobrze, że sobie zostawiłem tą mniejszą też, bo ona naprawdę robi robotę, kiedy są takie właśnie jakieś tematy krótsze. Ja będę musiał pójść do lasu, by po drzewo, bo nie mam drzewa. Kot już się chyba zawinął, bo mi nie świeci oczami, nie straszy. Ale spróbuję może rozpalić ogień z tego, co tutaj nazbierałem. Może się uda. Może się to uda. Byłoby dobrze, bo mam kiełbaskę. A mówiąc szczerze, dzisiaj nic nie jadłem. Fajnie by było, żeby to się udało. Bym był bardzo zadowolony. No jak widzicie, tu się nic nie pali. Wszystko przestało się palić. Mistrz rozpalania ognisk. Akcji. No. Ja wiem, że najlepiej byłoby to podlać benzyną. No ale nie mam. I tak to. No dobra. No, podejście numer 2. Palimy. Bo zimno. Zimno. Do domu daleko. Nikt nie przyjechał mi pomóc. I muszę się z tym bawić sam. Dlatego fura nie odpala, widzę. Dobra, odpaliła. Zaczyna się. Dajemy na maksa i się nie czeimy. No bez tego byłaby bieda. Bieda byłaby z tego straszna. Z zapałkami bym w ogóle nie miał szans na odpalenie, jakichkolwiek. Tu jednak jest moc, nie ma co gadać. No i mam nadzieję, że to już się będzie jarać. No ale sprzęt jest rewelacyjny, powiem Wam, polecam. Trochę doinwestować w kemping trzeba. Trzeba dać troszeczkę, jakąś piłeczkę kupić sobie. Może być taka mała, powiem Wam, za 20 zł z Leroy, bo ona jednak jest stabilniejsza do takich małych prac. Do dużych gałęzi na pewno ta dłuższa będzie lepsza. Do takich odrewienek to ta dłuższa, podejrzewam, że jest lepsza. Chociaż to mało też przepniecie. Nie ma jakiejś tam specjalnie wielkiej różnicy, bym powiedział. Jest w porządku. No dobra. Teraz trzeba nanieść tu trochę, że tak powiem, różnorakich drewienek, żeby to się paliło cały czas. Ale rewelacja, powiem Wam. No kurde, jestem tak zadowolony z tego palnika. Dobrze go kupiłem tuż przed kempingiem i powiem Wam, że nie kupiłbym go, gdyby nie to, że po prostu jest wilgotno i się bałem, że nie rozpalę tego ogniska w sposób standardowy, tak jak na Mazurach to robiłem. Gdzieś tam delikatnie korą brzozy, ciach i powolutku to się rozpaliło. Nie dałbym rady. Palnik raz, dwa to sprawie. Może to mało survivalowe jest, ale słuchajcie, mamy XXI wiek, mamy różne możliwości, można sobie radzić różnymi rzeczami. Wcale nie trzeba się od razu nastawiać na krzesiwo, zapałki, zapalniczkę, kiedy można sobie po prostu to ogarnąć palnikiem raz, dwa, tak? Tym bardziej jak nam się śpieszy. No ja bym to zapałkami robił chyba do jutra. Albo dłużej, albo wcale. Pewnie wcale bym nie rozpalił. Musiałbym mieć jakąś podpałkę. No papier, no korę brzozy, nie wiem co tu bym użył, bo to w sumie jest, ale to wszystko mokre. Palnikiem raz, dwa ogarnięte. Super sprawa. Polecam ten palnik.
20 zł w obi, masakra. I taka robota. No i plus butla gazu. Z kuchenki turystycznej, którą pewnie macie. Ta krótsza w sumie jest niezła, jak nie macie się o co zaprzeć. Tak, żeby jak do ziemi robicie, to ona jest lepsza, ewidentnie. Ona jest lepsza pod tym kątem. Ta dłuższa to do grubszych elementów może. O, mam jeszcze tego grubasa, spróbuję jeszcze go pociąć. On by mi się tu fajnie jarał. O. Jest grubas. Jakoś go tu wsadzimy. Jakoś go chociaż na pół dam, nie? Zobaczymy tą grubą, dużą piłą. No na pewno tą piłą jest lepiej zrobić takiego grubasa, bo ta będzie za krótka. O. Za krótka, także warto mieć w sumie dwie piłki, dłuższą i krótszą. No, w sumie warto. Arek mi polecał, żebym miał sekator. Jak ja to sekatorem bym przeciął? Ciężka charuba ten survival, powiem wam. Ciężka. Masakra. Kroimy. O, chyba mi piłka się złapała. Pięknie, patrzcie. I grubaska damy na wierzch, bo już się grzeje. Już się smaży. Grubasek. O. Kurwa, co on wypada? Tego ognia wypada. Właśnie tu, leży. Kurwa. Dobra, powiem wam, nie chcę mi się tego ciąć, bo to jest dużo w tym charówy. Wrzucę jak jest i niech się jara. Nie mam wyjścia. O, niech już się grzeje. Kurde, rozwaliłem sobie wszystko. Dobra. Potem się go podrzuci bardziej. Masakra. Więc potnę sobie te krótkie. Ale krótkie to już krótszą. No będzie łatwiej. Długa jest trochę za długa jeden tych krótkich siusiaczków.
Kiedy ja tą kiełbasę sobie w końcu zrobię? Jak mi ognisko zgaśnie, czy co? Nieźle. Zmęczyłem się. Spociłem się, zmęczyłem. Teraz mi to ognisko dogaśnie. No muszę coś działać, bo to tak nie może być, że to tak działa, że nie działa. Jeszcze mnie nic nie zjadło, to jest plus. To z ogniskiem sobie radzę coraz lepiej. Upolowałem takie duże drzewo. Okazało się, że chłopaki je wcześniej ścieli. A przypomniało mi się, że bushcraftowy mówił, że jeżeli nie leżało na ziemi, to nie będzie mokre. Więc zapewne jest suche. Fajne, suche drewno. Jak sobie to wszystko połamię i wrzucę, to będę miał eleganckie ognisko. Także no jedziemy z tym ogniskiem. Mówiąc szczerze, że zjadłbym coś, a póki ono nie będzie dobrze rozpalone, to nie mam zamiaru podchodzić do tego tematu. Mam zgaśnie i sobie tak pojem właśnie. Będzie trzeba się zająć tym drzewem. Na początek pójdą takie troszeczkę delikatniejsze gałązki. I sobie zaraz będę też przecinał piłką, żeby móc sobie dać trochę tych grubszych. One podtrzymają ogień. No i mam nadzieję, że to się uda. Mam nadzieję. No, patrzcie. Coś z tego powoli wychodzi. Mam nadzieję, że to nie jest chwilowa euforia. I teraz przydałoby się coś dać grubszego na górę, nie? Niech to się zagrzeje i podtrzyma mi ogień. Na przykład to się nada. No i teraz sobie jeszcze potnę to. Może tą krótszą wezmę. Ona do tego się lepiej, podejrzewam, nada. Krótsza będzie lepsza. Mam kolejny kawałek. Rzucam go na górę i jadę dalej z tym tematem. Chłódkę, fajnie. Nareszcie. Już myślałem, że nic z tego nie będzie. Ale jest. Jest ogień. Teraz kiełbaska wleci i git majonez. Mam nadzieję, że to jedno drzewko mi wystarczy. Jak już się żar zrobi, to już będzie lepiej. O, jest przy tym roboty, powiem wam. Oj, jest. No i dobra. Odpegnąć po tą kiełbę, bo nie wiadomo, jak to ognisko długo się będzie palić. No ja potrzebuję coś zjeść. Miałbym jeść, bo już późna godzinę, no ale przyjechałem na kemping na kiełbasę. To wypadałoby chyba skorzystać z tego oto faktu i tą kiełbasę zjeść. No także idę po kiełbę.